Morning. Dzień dobry. Hope everybody had a good evening. Mam nadzieję, Had a long day że yesterday. wszyscy wczoraj spędziliście dobry wieczór. Mieliśmy długi dzień, pokryliśmy dużo materiału. Wszyscy dzisiaj się uśmiechają. Anything interesting happened? Czy coś ciekawego się wydarzyło? Ja. Tak. Yeah, I know we were talking about it at breakfast. Tak, wiem. Rozmawialiśmy o tym podczas śniadania. It's already working. To już działa. Some of you were playing around with this Niektórzy last z night, Was bawili się tym wczoraj wieczorem, pracowali nad tymi technikami, nad czuciem się lepiej, na naprawdę podnoszeniu tego, jak się czują i na oczekiwaniu. I ten jeden gentleman, który jest singlem, któremu nigdy nie udawało się przyciągnąć żadnej kobiety do swojego życia. On pracował na tym jako na swoim głównym celu, aby mieć związek, co jest dobrym celem, bo świetnie jest być w związku. I on używał tego wczoraj w klasie. I naprawdę skupiał się na tym. To była jedna rzecz, nad którą pracował. I w ostatniego wieczora on wyszedł sam do restauracji i kobieta podeszła do niego. Sama podeszła do niego. I zaczęli rozmawiać. Zjedli obiad. I byłeś zdziwiony, ale nie byłeś zdziwiony, bo niemal tego oczekiwałeś. Okej? Ludzie zawsze mnie pytają, gdy to robisz, to czy jesteś zdziwiony rezultatami? Odpowiedź brzmi, jeśli robisz to efektywnie, to nie jesteś zdziwiony rezultatami. Bo oczekiwałeś tego. Więc to nie jest zdziwienie. Gdy tak naprawdę doświadczyłeś tego w swoim umyśle, najpierw, zanim to się wydarzyło, to nie jest dla ciebie niespodzianka. W filmie Star Wars mistrz Jedi Yoda trenował młodego czeladnika Jedi Luka Skywalkera. A w jednej określonej scenie samolot Luka Skywalkera wylądował w jeziorze. I Yoda uczył Luka, jak użyć mocy, aby podnieść samolot z jeziora swoim umysłem i przenieść go na suchą ziemię, tak aby mogli odlecieć. I Luke próbował to zrobić i samolot zaczął się unosić. Ale potem z powrotem opadł do jeziora i zatonął. Yoda później, sfrustrowany Luke'iem i jego nieumiejętnością tego, aby złapać to, użył mocy, podniósł samolot swoim umysłem i przeniósł na suchą ziemię. Wiem, że to jest film, ale o co tu chodzi? Gdy Luke zobaczył, jak Yoda to robił, to Luke powiedział, ojej, nie mogę w to uwierzyć. A Yoda powiedział, i to właśnie dlatego ci się nie udało. Bo on nawet nie mógł w to uwierzyć. I to dlatego nie mógł tego zrobić na samym początku. Jeśli chodzi o religijny punkt widzenia, to jest ciekawa historia w Biblii. O Jezusie, który chodził po wodzie. I Piotr, apostoł, patrzył na Jezusa chodzącego po wodzie i podekscytował się tak bardzo, że wyszedł przywitać Jezusa. I Biblia mówi, że Piotr chodził po wodzie. Piotr szedł po wodzie. I jest powiedziane, że gdy Piotr szedł po wodzie, to Piotr spojrzał i zobaczył, że idzie po wodzie sam. Zobaczył falę i zobaczył wodę. I przeraził się i zaczął tonąć. Teraz to jest dokładnie to, o czym mówimy. Gdy zaczniesz myśleć o tym, co nie chcesz, aby się wydarzyło, i lęk i zwątpienie się pojawią, to nagle zaczniesz dostawać przeciwne rezultaty. Pamiętaj, to czego naprawdę chcesz, to dostaniesz. Ale również to, czego naprawdę nie chcesz, to również dostaniesz. O czymkolwiek myślisz, to dostaniesz. Jeśli myślisz o czymś, co nie chcesz, aby się wydarzyło, a wiesz o tym, bo czujesz się parszywie, a gdy czujesz się parszywie, to nadchodzi.
Więc aby dostać w życiu to, czego chcesz, wszystko i cokolwiek chcesz, to robisz procedurę, definiujesz to, czego chcesz, skupiasz się na tym z oczekiwaniem, z siłą i z emocją, z pozytywnym oczekiwaniem, tak jak już byś to miał. Robisz to przez określony czas, każdego dnia. Im dłużej, tym lepiej. Przynajmniej przez 1,5 minuty za każdym razem. A potem musisz uwierzyć, bez żadnych wątpliwości, co oznacza, że musisz skupić się na tym, co chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz, a wiesz o tym, dlatego, że będziesz czuł się dobrze. Więc robisz procedurę, czyli myślisz o tym, czego chcesz. I czujesz się tak, jak już byś to dostał. I wiesz, że robisz ją dobrze wtedy, gdy jesteś podekscytowany i czujesz się naprawdę dobrze. Widzisz siebie na tym obrazku i czujesz się tak, jak już byś to osiągnął. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to w trakcie dnia zawsze pracuj nad swoimi emocjami. I zawsze pracuj nad czuciem się dobrze, bo to podniesie Twoją pozytywną energię i sprawi, że ta procedura będzie łatwiejsza do zastosowania i wszystko się wydarzy. Pytanie. Tak. Pytanie dotyczy działania, tego jak, kontra myśli. Wszyscy wiemy, że myśli to jest 99,9 tego. Pytanie brzmi, mówisz mi, że mogę iść do domu, siedzieć i nic nie robić, tylko myśleć, bez fizycznego robienia czegoś, czy ja nie muszę czegoś zrobić? Odpowiedź brzmi, nie, nie musisz niczego robić. Jednak, gdy używasz tej techniki, to będziesz chciał robić rzeczy. Działania staną się radością i przyjemnością. I oto trik. Jeśli robisz jakieś działania, aby sprawić, żeby coś się wydarzyło, bo my myślimy, że my musimy sprawić, aby coś się wydarzyło, że musimy tam iść i pracować i sprawić coś, i pracować, aby coś się wydarzyło. Jeśli robisz jakieś działania, aby coś się wydarzyło i czujesz się sfrustrowany albo czujesz się źle albo poirytowany tymi działaniami, to te działania będą bezowocne, one nie stworzą żadnych rezultatów. Twoje działania powinny być radością i przyjemnością, nawet jeśli pracujesz 18 godzin dziennie. Gdy spojrzysz na wszystkich ludzi sukcesu, my wszyscy mówimy to samo. My kochamy. My nie tylko robimy, my kochamy to, co robimy, bo to daje nam niesamowitą przyjemność i energię. Ale proces myślowy jest pierwszy. Proces myślowy jest pierwszy. A gdy działania staną się frustrujące, to wtedy ludzie decydują, wiesz co, nie będę się skupiał na działaniach, bo to sprawia, że myślę o tym, co nie chcę, aby się wydarzyło, więc pójdę na golfa, pójdę na film, zrobię sobie wakacje. Ludzie mówią, w środku kryzysu, jak możesz iść na wakacje? Dlatego, że dla mnie pójście do biura teraz i zaczęcie pracowania, to będę czuł się absolutnie fatalnie w tym momencie w czasie. Więc ja muszę zrobić coś, abym poczuł się dobrze, bo czucie się dobrze sprawia, że to wszystko działa. Więc działania nie są takie ważne. Robienie nie jest takie ważne. To dlatego to jak. Czyli ty patrzący na ekran swojego radaru, myślący, jak to wydarzenie może zadziałać na moją korzyść? Jak ja mam obrócić całą tą sytuację na plus? Odpowiedź brzmi, ty nie wiesz, dlatego że ty patrzysz na ekran swojego radaru. Ale to, co musisz wiedzieć, to to, że 99% rzeczy, które są dostępne, one są poza radarem, a okoliczności i wydarzenia, które wszechświat ci daje, z powodu tego, co ty wibrowałeś, z powodu tego, co ty tworzyłeś, zadziała to na twoją korzyść. I gdy masz tą wiedzę, to będziesz czuł się dobrze. I zawsze mówisz, nie mam pojęcia, jak to zadziała, nie wiem, dlaczego to jest dobra rzecz. Gdy złe rzeczy się dzieją, to my rozumiemy, że to niekoniecznie są złe rzeczy. Tak naprawdę to nigdy nie są złe rzeczy. Jest historia o mężczyźnie w Chinach, który miał syna. I on powiedział, ja chcę, aby mój syn był bezpieczny, żył długim, szczęśliwym życiem. A jest teraz tak dużo chaosu w Chinach. Jest głód i jest wojna. Boję się o swojego syna. Boję się, że on może zginąć. Boję się, że on może zginąć na wojnie, albo zginąć od głodu, albo być chory. I ja chcę, aby mój syn żył długim i szczęśliwym życiem. I pewnego dnia jego syn spada z konia i łamie nogę.
I wszyscy jego przyjaciele mówią, co za fatalna rzecz, twój syn spadł z konia i złamał nogę. Ojciec mówi, nie myślę, że to jest fatalna rzecz, nie wiem dlaczego, ale myślę, że tak naprawdę to jest dobra rzecz. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że to jest dobra rzecz, czuję się dobrze. Następnego dnia do miasta wjeżdża chińska armia. Zabierają wszystkich młodych mężczyzn i zaciągają ich do armii, aby walczyli w wojnie. Ale nie biorą syna tego mężczyzny, dlatego że on miał złamaną nogę. I historia toczy się dalej. Mówi o tym, jak każda sytuacja, która przydarzyła się temu synowi, która na początku wydała się być zła dla tego syna, okazała się błogosławieństwem. My nie wiemy jak. My nie potrzebujemy wiedzieć jak. Kluczem jest twój proces myślowy. I kluczem jest to, jak myślisz. Dowodem tego, jak myślisz, są dwie rzeczy. Numer 1. Jak się czujesz? Jeśli czujesz się dobrze, to oznacza, że twój proces myślowy jest na dobrej drodze. Jeśli czujesz się źle, to oznacza, że nie jest. Inny dowód to jest to, co mówisz. Jakie są słowa, których używasz? Czy patrzysz na rzeczy takimi, jakie są i skupiasz się na tym, czego nie chcesz, co wydaje się być fatalne? Czy patrzysz do przodu i tworzysz jutro z oczekiwaniem? Więc słowa, których używasz, są naprawdę silnymi wskaźnikami. I to jest kolejna potężna technika, aby używać swoich słów mądrze i mówić rzeczy w sposób, który pomoże skupić twoje myśli. Słowa są naprawdę ważne, bo one pomagają skupić twoje myśli. One robią dwie rzeczy. One pokazują ci, co myślisz, ale one również pomagają tworzyć i skupiać twoje myśli. Więc mówienie pewnych rzeczy w określony sposób pomaga skupić twoje myśli odpowiednią metodą. Daję wam tutaj w tym wykładzie dużo zwrotów. Dla tych, którzy będą słuchać tego na płytach i dla tych, którzy są tutaj, dlatego słuchanie tych płyt w kółko i w kółko. To są schematy, to są ścieżki neuronowe, które musicie zacząć rozwijać. One są automatyczne dla mnie i dla innych tutaj. Musicie zacząć mówić myśli i rozwijać pewne schematy myślowe, które zaczną rozwijać pewne ścieżki neuronowe, które zaczną rozwijać pewne główne schematy myślowe, które zaczną tworzyć główne wibracje. Ciągłe wibracje, które będziesz nadawał z mózgu, które stworzą więcej podobnych wibracji, co sprawi, że wszystko będzie działać lepiej i szybciej. Więc określone rzeczy, które musisz mówić werbalnie, swoimi ustami, w jakimkolwiek języku mówisz. Rzeczy takie jak wszystko zawsze dla mnie działa. Jestem szczęściarzem. Jestem błogosławiony. Wiesz co, to wygląda naprawdę na negatywne, ale ja wiem, że wszystko rozegra się dobrze. Wszystko rozegra się dobrze. Wszystko rozegra się dobrze, nie wiem jak. Ale wszystko zawsze rozgrywa się dobrze na samym końcu. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest po prostu w porządku. Oczekuję cudów i dostaję cuda. Wszystko zawsze okazuje się na moją korzyść na samym końcu. To ostatecznie będzie moją korzyścią. Widzisz, to są te schematy mowy i gdy zrozumiesz ten niesamowity koncept, to życie stanie się dla ciebie dużo większą przyjemnością. Życie stanie się łatwiejsze, gdy będziesz poruszał się do przodu. Czy to ma sens? Pytanie. Okej. A co jeśli robię wszystko? Robię tą technikę, robię wszystko na liście, chodzę na spacery, jem dobrze, robię technikę Kalahana, robię wszystkie te rzeczy. Naprawdę robię tą technikę. I czuję się naprawdę dobrze przez cały dzień. Ale wygląda na to, że nic się nie dzieje. Nie dostaję tego, co chcę. Myślę o tym cały czas, ale to się nie pojawia. Albo jeszcze gorzej. Naprawdę czuję się dobrze dzisiaj i jutro i następnego dnia.
a tu nagle coś fatalnego się dzieje. Albo to, czego chcę, nie wygląda na to, żeby się pojawiło. Po pierwsze, nie wkładaj limitu czasu na rzeczy. Po pierwsze, tu dajesz mi przykład czegoś, co tak naprawdę ci się nie przydarzyło. Mówisz, a co jeśli tak by się wydarzyło? Tak naprawdę to jest bardzo mało prawdopodobne, że te rzeczy mogą się wydarzyć. Jednak pomówmy o tym, dlatego że niektórzy z was będą dzisiaj używać tej techniki jutro, a trzeciego dnia powiedzą, hej, no i gdzie to jest? Nie wkładaj limitu czasu na rzecz, nie wkładaj limitu czasu dlatego, że wszechświat robi wszystko z doskonałą prędkością dla ciebie, aby dać ci uczucie, którego chcesz, które ostatecznie będzie twoją korzyścią. Więc nie wkładaj limitu czasu na rzeczy. Mój przyjaciel, Herb Cohen, napisał książkę. Możesz przenegocjować wszystko. To jest przyjemny żyć z Chicago. On uczy seminariów, paląc cygaro. I on mówi, w życiu i w negocjacjach musi ci zależeć, ale nie aż tak bardzo. I to jest naprawdę ten rodzaj nastawienia, które musisz mieć. Musi ci zależeć, ale nie aż tak bardzo, jeśli chodzi o czas. Bo raz, gdy zaczniesz wkładać wzmocnienie na czas i będziesz chciał sprawić, aby to się wydarzyło, to pojawią się wątpliwości, dostaniesz to, czego nie chcesz i to i tak zatrzyma cały proces przedziałania. Więc nie martw się o czas. Nie martw się o to, jak szybko to się pojawi. Bo to się pojawi. Nie powinno ci nawet zależeć na tym, że fizycznie tego nie ma, bo doświadczasz tego w umyśle. Gdy jesteś już w tym punkcie, to pojawi się tak szybko, że to już będzie śmieszne. Gdy zaczniecie używać tej techniki, to będzie działo się szybciej i szybciej i szybciej. Bo będziecie mieć mniej i mniej negatywnych myśli, zwątpienia i braku wiary, co zatrzymuje proces. Więc te rzeczy przyjdą. Ale pamiętajcie o tym, czasami skupiacie się na określonej rzeczy i gdy skupiacie się na określonej rzeczy, której chcecie i dodajecie emocje, które da wam ta rzecz, a pierwsza rzecz, która zacznie się pojawiać, to inne myśli, które naśladują tą emocję. A następna rzecz, która się pojawi w twoim fizycznym doświadczeniu, okoliczności, wydarzenia i sytuacje, ludzie, którzy pozwolą ci czuć tę emocję, to dlatego nie chcesz nadawać nienawiści w kierunku innych ludzi? Bo jeśli nadasz nienawiść albo złość w kierunku kogoś innego, to zacznie zbliżać się do twojego życia i będziesz doświadczał sytuacji i wydarzeń, gdy ty będziesz czuł nienawiść i złość. Ale jeśli nadasz miłość do ludzi, szczęście, jeśli nadasz rzeczy, które chcesz, które dają ci świetne uczucia na energetyzowanie i przyjemności, to wtedy doświadczenia i sytuacje, które pojawią się w twoim życiu, dadzą ci dokładnie tę samą emocję. Jeśli jesteś szczęśliwy dzisiaj, jutro, przez cały dzień, śpiewasz i tańczysz i czujesz się świetnie, mówisz, nie wiem jak rzeczy się okażą, ale wiem, że rzeczy będą świetne, po prostu wiem o tym, bo czuję to. Czuję się taki szczęśliwy, czuję się fantastycznie, nie wiem jak. Czekam na tę wielką wygraną, czuję się świetnie a propos tej promocji. Rzeczy zadziałają dla mnie świetnie, wydostaję się z długu, nie wiem jak. I używam tej techniki tydzień później, nie tylko nie dostajesz awansu, ale tracisz pracę. I myślisz, jak to się mogło stać? Uwierz mi, gdy ty wibrowałeś, chcę ten awans, chcę ten awans, chcę ten awans, chcę dostać się z długu, to co ty wibrowałeś, to uczucie większej gotówki, większych pieniędzy, więcej wolności, więcej odpowiedzialności, i tego, że chcesz wydostać się z długów i nagle tracisz pracę. Uwierz mi, wszechświat zabrał się z tej pracy, tak abyś dostał lepszą pracę, albo zaczął własny biznes, albo dostał jakąś lepszą możliwość. I właśnie tak to działa. To jest tak jak to złamanie nogi. To nie są złe rzeczy. To, co ty myślisz, że jest złymi rzeczami, to nie są złe rzeczy. Tak długo jak czujesz się dobrze, gdy coś się dzieje, to nie patrz na to, jakby to było coś złego. Patrz na to z oczekiwaniem i powiedz, wow, coś już się dzieje. Nie wiem, jak to się okaże moją korzyścią, ale wygląda na to, że będzie. Coś już się dzieje. Bo ja czuję się dobrze, więc to wydarzenie nie może być złe.
To jest bardzo ważny koncept. I jest jeszcze jeden koncept tutaj. Gdy myślisz, że rzeczy dzieją się źle, albo straciłeś pracę, albo wylądowałeś z chorobą i myślisz, że to jest złe. Nie, bo gdy masz rzeczy w swoim życiu, o których myślisz, że nie są dobre, to one zmuszają cię, aby naprawdę jasno zdefiniować i skupić się na tym, czego chcesz. Masz wtedy najlepszą możliwość, aby stworzyć rzeczy w swoim życiu, gdy rzeczy nie dzieją się dobrze. Również masz najlepszą okazję, aby skupić się na tych rzeczach i stworzyć ich więcej tych złych rzeczy. Więc za każdym razem, gdy coś negatywnego dzieje się w Twoim życiu, to weź to jako absolutne błogosławieństwo, dlatego że to jest tym, bo to skupia Cię i zmusza Cię do skupienia Ciebie na tym, co chcesz. Kluczem tu jest to, że gdy coś złego dzieje się w Twoim życiu, coś negatywnego, coś, czego nie oczekiwałeś, coś, co myślisz, że nie jest dobre. To jest okej przyznać to, ale nie przyznawaj tego, jak gdyby to było złe. Pierwsza rzecz to akceptujesz to takim, jakim jest i mówisz, okej, to się wydarzyło, ale od razu powiedz i uwierz i poczuj się dobrze, gdy to mówisz. Nie wiem dlaczego, ale to okaże się moją ogromną korzyścią i wezmę tą możliwość, aby teraz skupić się na tym, czego chcę, bo wiem, że tego teraz nie chcę, tego już nie chcę. Niech pomyślę, czego naprawdę chcę. To wtedy pozwoli Ci, aby sprecyzować myślenie. To się dzieje na przykład w związkach. Jeśli powiedzmy, że jesteś z kimś w związku i kłócisz się i walczysz i nie czujesz się spełniony, jesteś poirytowany i rzeczy po prostu nie dzieją się dobrze i Twój kochanek Cię opuszcza i jesteś w zdesperowanym bólu i tak dalej, to weź to jako najlepszą możliwość na świecie i powiedz, ta osoba mnie opuściła, i to jest okej. Teraz, dzięki temu będę mógł jasno zdefiniować, dlatego że byłem w związku, a moje oczekiwania nie były spełnione, więc zamiast skupiać się na tym, czego nie dostawałem z tego związku, jak fatalny on był i jak fatalna była ta osoba, to niech teraz jasno wymyślę w oparciu o moje doświadczenie z tą osobą, czego naprawdę teraz chcę. I teraz naprawdę możesz jasno zdefiniować, jaki rodzaj osoby, jaki rodzaj osobowości chcesz. Widzisz, za każdym razem, gdy przejdziesz przez coś negatywnego, za każdym razem, gdy skosztujesz zgorzkniałości, to możesz zdefiniować coś, czego chcesz. Powiedzmy, że gdy idziesz do bufetu i zamawiasz coś i stwierdzasz, wiesz co, tego nie lubię. Nie ma problemu. Gdy idziesz do bufetu i próbujesz różnych rzeczy, których nie lubisz, to jest dobre, dlatego że teraz wiesz, czego nie lubisz. Więc teraz możesz jasno zdefiniować rzeczy, których chcesz, czego chcesz. Życie jest takie samo. Każdy dzień, w każdym dniu życie da Ci doświadczenia i będziesz mógł określić swoje preferencje, czy chcę tego, czy nie chcę tego, czy lubię to, czy tego nie lubię. Czy to sprawia, że czuję się dobrze, czy to sprawia, że czuję się źle. Jeśli to sprawia, że czujesz się źle, to dobrze, bo teraz ustaliłeś to, czego nie chcesz. I gdy spojrzysz na chwilę na rzeczy, których nie chcesz, to teraz możesz jasno, dużo bardziej jasno zdefiniować i skupić się na tym, czego chcesz. To umożliwi Ci, aby bardziej jasno wybrać odpowiednią częstotliwość i nadać ją. Tym właśnie jest życie. Życie da nam serię rzeczy, których nie chcemy, rzeczy, które sprawiają, że czujemy się źle i serię wydarzeń i rzeczy, które sprawiają, że będziemy czuć się dobrze. I umożliwi nam to sprecyzowanie tego, co chcemy. A gdy czas będzie posuwał się naprzód, to jesteśmy bardziej skupieni na tym, czego chcemy i nadajemy coraz bardziej to, czego chcemy. A gdy coś pojawia się w naszym życiu, albo coś zaobserwowaliśmy, co być może nawet nie jest w naszym życiu, ale w życiu naszego przyjaciela, co wyobrażamy sobie, że tego byśmy nie chcieli, to ciągle pomaga nam, abyśmy sprecyzowali to, co chcemy i pomaga nam skupić się. Więc gdy coś złego dzieje się w swoim życiu, to powinieneś wystrzelić szampana. Bo powiem wam to, gdy coś złego się dzieje, to im większe to jest, im gorsze to się wydaje, to umożliwia Ci, abyś naprawdę się skupił i nadal z masywną mocą strumień tego, czego chcesz. To wtedy bierzesz to jako korzyść. You are then capable
to właśnie wtedy jesteś w stanie, i tak naprawdę tylko wtedy jesteś w stanie wystrzelić z potężną mocą swoją wibrację i z masywną intensywnością tego, co chcesz, możesz naprawdę się skupić. To jest coś takiego. Naprawdę tego nie chcę, już jestem chory i zmęczony. To dlatego jest punkt, w którym wszystko się dla kogoś zmienia. Gdy on już jest chory i zmęczony tym, że jest chory i zmęczony. To jest punkt, w którym on przestaje patrzeć na to, czego nie chce i na złe okoliczności, wydarzenia i sytuacje w swoim życiu. I to jest chwila, w której on przestaje na to patrzeć. Odwraca się do tego plecami i mówi: mam już tego dosyć. Tego naprawdę chcę. I to wtedy masywne pragnienie zostaje rozwinięte. Masywna jasność tego, czego chcesz, zostaje stworzona. I wibracja wystrzelona z twojego mózgu z potężną mocą i z masywną intensywnością. I skupiasz się na tym, masz obsesję tego, co oznacza, że myślisz o tym przez cały czas. I stajesz się i dostajesz to, o czym myślisz przez większość czasu. Bo to, co wibrujesz przez większość czasu, to jest to, co zostaje przyciągnięte do twojego życia. Czy to ma sens? Dobrze. Jakieś inne pytania? A co jeśli cały czas czuję depresję i naprawdę trudno jest poczuć się dobrze? Po pierwsze, to oznacza, że naprawdę rozwinąłeś dużo ścieżek neuronowych i bardzo dużo nawyków, skupiania się na rzeczach, których nie chcesz. Ludzie robią to przez cały czas nawykowo, bo jedna myśl przyciąga inną myśl, i podobne uczucie, i podobną myśl, i podobne uczucie. Więc widzę ludzi przez cały czas, którzy dosłownie cały czas są trochę negatywni i ciągle myślą o negatywnych rzeczach. To jest ich nawyk, co oznacza, że oni mają tą dużą kulę negatywnej energii, z którą chodzą. I małe rzeczy. Osoba, powiedzmy, wchodzi na spotkanie i ma kawę ze sobą. I kładzie tę kawę i pierwsza rzecz, którą on dosłownie do siebie mówi, to mówi: teraz patrzcie, jak to wylewa. Widzicie, on ciągle myśli o wylaniu kawy i tak naprawdę później to robi. Widzicie, ludzie zawsze wkładają negatywny rozwój rzeczy na sytuację. I oni patrzą na coś i nawykowo myślą o tym, czego nie chcą. Oni myślą o tym, co mają nadzieję, że się nie wydarzy, więc zmartwienie to jest negatywne stawianie sobie celów. Zmartwienie to jest po prostu myślenie o tym, co nie chcesz, aby się wydarzyło. Więc rozwinąłeś ten duży schemat. Więc dla ciebie, abyś udał się stąd, gdzie jesteś, do kompletnego błogosławieństwa, jest niemożliwym skokiem. Gdziekolwiek jesteś, swoimi uczuciami, to pamiętajcie o tym. Cokolwiek czujesz, gdy czujesz negatywną emocję, cokolwiek czujesz, to wszystko, co chcesz zrobić, to czuć się odrobinę lepiej. Cokolwiek czujesz, to chcesz czuć się odrobinę lepiej, odrobinę ulgi. Jeśli czujesz depresję, to czy nie będzie lepiej, gdybyś czuł złość? Bo to jest odrobinę lepiej niż depresja. Tak, mam na myśli, jeśli masz depresję, to tak naprawdę będziesz czuł się lepiej, gdy będziesz czuł złość. Poruszasz się do góry na skali emocjonalnej. Więc twoim celem jest czuć się odrobinę lepiej. A jeśli czujesz kompletną depresję i trudno jest ci czuć się dobrze, to co robisz? Po pierwsze, zacząłbym robić wszystkie rzeczy na liście, o której mówiliśmy. Iść na spacer, zdobądź trochę słońca, zrób technikę Kalahana. Albo idź na stronę Gary'ego Craiga i użyj tej techniki tappingu, ona jest bardzo potężna. Spójrz na leki, które bierzesz, to po pierwsze. Później zrób jakieś oczyszczenia, to może zabrać kilka tygodni albo kilka miesięcy, zanim dostaniesz się do lepszego miejsca. Zrób technikę docenienia, za co możesz być wdzięczny. Gdy zrobisz to każdego dnia 5-6 razy, za co mogę być wdzięczny. To zacznie zmuszać cię na tym, abyś skupił się na czymś dobrym i pozytywnym, co to będzie oznaczać, że poprzez prawo przyciągania więcej myśli się pojawi. I twoja pozytywna kola energii będzie stawała się większa i większa. I to jest procedura. Jesteś teraz na poziomie świadomej kompetencji, więc musisz to robić. Nie dostaniecie się do nieświadomej kompetencji, dopóki nie dostaniecie się do punktu, w którym wasza pozytywna kula energii nie będzie większa niż negatywna kula energii. Czy to ma sens?
Dlatego jest ważne, że gdy robicie tę technikę i definiujecie to, czego chcecie i myślicie o tym, i gdy czujecie się źle, nie możecie skupiać się na tym, bo ten cel jest zbyt duży w tym momencie. I spędzacie zbyt dużo czasu na tym, jak i na braku tego. Rozumiecie? Gdy myślisz o tym, czego chcesz i czujesz się źle, to oznacza, że jesteś przekonany, że tego nie dostaniesz. Skupiasz się na braku tego, na fakcie, że tego nie masz. I teraz wibrujesz, nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego. A gdy skupiasz się na tym, to dostaniesz tego więcej. Więc jest doskonale powiedzieć, jestem masywnie w długach, nie mam zbyt dużo pieniędzy. Okej, powiedzmy, że to jest twoja sytuacja i chcesz więcej pieniędzy i chcesz wydostać się z długów. Więc jest dobrze powiedzieć, w tym momencie jestem masywnie w długach, nie mam zbyt dużo pieniędzy. To jest sytuacja. Ale coraz większość ludzi to mówi, nie mam pojęcia, jak mam się wydostać z długów, nie wiem, jak mam zdobyć więcej pieniędzy, nie wiem, jak mam wydostać się z długów. Po prostu coraz bardziej pogrążam się w długach, nic mi się nie pojawia. Mam takie nieszczęście. Wszystko pracuje przeciwko mnie. Nie wiem, dlaczego rzeczy dzieją się coraz gorzej. Jest gorzej niż było rok temu. Coraz bardziej pogrążam się w długach. Nie rozumiem. Może jestem kompulsywnym wydawaczem, może to są oprocentowania, może to są banki, może to są opłaty, może to moja praca. Nie mogę zdobyć podwyżki. Za każdym razem, gdy zbliżam się do czegoś, to zaczyna działać przeciwko mnie i zgadnij. Wibrujesz to, ty wibrujesz to do swojego życia i to dostajesz. Zamiast tego powiedz, jestem masywnie w długach, nie mam zbyt dużo pieniędzy, ale nie mam pojęcia jak. Dostanę się z długów i zdobędę więcej pieniędzy, ale wiem, że coś się zaprezentuje. Nie wiem jeszcze jak. Więc w tym momencie wiem, że w czasie, nie wiem jeszcze kiedy, ale wszystko rozgra się dobrze. Wszystko zawsze rozgrywa się dobrze. Nie wiem jak, ale jestem przekonany, że rzeczy rozegrają się dobrze. Widzisz, chcesz po prostu dostać jakieś uczucie, jakąś myśl, która sprawi, że będziesz czuł się dobrze. I może dla ciebie to będzie, wiesz co, jestem w długach, nie mam zbyt dużo pieniędzy i może nigdy nie wydostanę się z długów. Może przejdę przez całe swoje życie i nigdy nie wydostanę się z długów i nigdy nie będę miał dużo pieniędzy, ale to jest okej. Przynajmniej nie żyję w jakimś kraju, w którym muszę spać na ziemi każdego dnia. Więc być może jestem w długach, ale to nie jest takie złe. Więc być może to jest jedyna rzecz, której ty możesz się złapać i czuć się dobrze a propos tego. I powiedz, ale jestem pewien, że rzeczy jakieś się pojawią. Może powoli wydostanie się z długu, może krok po kroku, może coś się wydarzy. Widzisz, zaczynasz myśleć trochę lepszymi myślami. Kluczem jest, czuj się dobrze teraz. Ale prawdziwym kluczem jest to, nie skupiaj się na czymś, aby czuć się spektakularnie. Prawdziwy klucz, gdy mówię, czuj się dobrze teraz, to czuć się lepiej. Zawsze powinieneś pracować na czuciu się odrobinę lepiej niż tu, gdzie jesteś, bo każdy z was jest na innym poziomie. Czy to ma sens? Okej, dobrze. Pytania. Jak ważne i potężne są słowa? Mówiliśmy trochę o słowach. Słowa są naprawdę bez znaczenia. Dlatego, że to, co naprawdę ma znaczenie, to gdy mówisz słowa. Słowa mają wibracje. Gdy mówisz słowa, to do słowa są przyczepione wibracje. Gdy ja używam słowa i ty używasz tego samego słowa, to możemy używać tego samego słowa, ale mieć kompletnie inną wibrację przyczepioną do tego słowa. Więc prawdziwym kluczem jest używanie słów, a gdy je mówisz, to one powinny sprawić, że czujesz się dobrze i czujesz się lepiej. Każdy ma inne schematy mówienia i każdy używa innych słów. Jeszcze raz, moja fraza, która sprawia, że czuję się dużo lepiej, to wszystko zawsze się dobrze rozgrywa. Wszystko zawsze się dobrze rozgrywa na końcu. Nie wiem jak, ale to zawsze rozgrywa się dobrze. Wszystko jest w porządku. To jest kolejna fraza, której używam. Wszystko jest w porządku. Rzeczy są okej. Rzeczy zawsze zadziałają, wszystko zawsze zadziała. Nie wiem jak i nie mogę tego wyjaśnić jak, po prostu wiem, że wszystko zawsze działa.
bo czuję się dobrze i wkładam w to dobrą wibrację i dobre uczucia pojawiają się w moim życiu i dobre sytuacje. I rzeczy zawsze będą dobrze działać, dlatego że one zawsze dobrze działają. Więc słowa są ważne i mówienie jest ważne. Bo gdy mówisz słowa, to przedstawiasz, jakie są twoje myśli. Więc również możesz użyć słów, aby zmienić swoje myśli. A szukasz myśli, które dadzą ci dobre uczucia. Więc wybieraj słowa mądrze. Będzie w porządku. To jest świetna fraza. Będzie w porządku. To wszystko się dobrze rozegra. To wszystko zadziała. Nie wiem jak, ale to rozegra się dobrze. Wszystko jest fantastyczne. Ktoś powie ci, jak się masz. Powiedz słowo albo frazę, która sprawia, że poczujesz się dobrze. Możesz być zabawny i powiedzieć: mam się dobrze i coraz lepiej. Albo gdybym poczuł się lepiej, to już by było nielegalne. Albo każdego dnia mam się lepiej. Czuję się świetnie. Możesz powiedzieć coś, co sprawia, że czujesz się dobrze, ale nie okłamuj siebie, nie mów czegoś, co sprawia, że poczujesz się źle. Powiedzmy, że miałeś fatalną noc wczoraj, jak ktoś ci powie, jak się masz, a ty czujesz się fatalnie. Czujesz się ekstra. Nie, czujesz się fatalnie. Więc jest perfekcyjnie okej powiedzieć, jak się masz. Wiesz co, czuję się naprawdę fatalnie, ale już pracuję, żeby z tego wyjść. Już wychodzę z tego. I to jest właściwe stwierdzenie. Czułem się naprawdę fatalnie, dostałem złe wiadomości rano i czułem się, jakbym dostał kopa w brzuch, ale pracuję nad tym i mam się coraz lepiej. I to jest właściwe stwierdzenie. Możesz czuć się dobrze a propos tego stwierdzenia, bo mówisz prawdę. Ale ty powiesz, czuję się świetnie, czuję się fantastycznie, wtedy kłamiesz. I tak naprawdę będziesz czuł się gorzej, dlatego że twój umysł będzie się skupiał na braku uczucia, czucia się świetnie i będzie się skupiał na problemie. Czy to ma sens? Okej. Question. Jakieś pytania? Excellent question. Znakomite pytanie. Gdy używasz tej techniki w relacji do innych osób, powiedzmy, że chcesz, aby ta osoba dała ci podwyżkę, albo żeby ta osoba coś zrobiła, to czy ich myśli, ich cele i pragnienia The answer is yes. Remember, when odpowiedź you brzmi transmit tak: a vibration, that vibration is picked up by to ta other wibracja jest brains odbierana przez inne mózgi i ona wpływa na fizyczną materię. So when you're dealing with another human being, gdy ty masz do and czynienia you're putting out a z innym vibration, człowiekiem i and wysyłasz this human being, wibrację for example, is going to give i ta osoba a ma raise to somebody, dać komuś, powiedzmy, podwyżkę, or this person is going to decide albo ta osoba whether ma he's going to buy your zdecydować, house czy at a kupi certain twój dom price, za and you're trying to put that określoną vibration cenę, out. a ty chcesz They wysłać may tą be putting out wibrację. a counter intention To być vibration. może wysyłasz przeciwną wibrację, somebody else may be intencję, giving an albo intention ktoś może to them dawać as well that's intencję im affecting również, która na nich wpływa. This is why it's To important dlatego jest that ważne, the ultimate, the larger scheme of things, że the w feeling that you ultimately want is what najszerszej you're vibrating. perspektywie And this is why rzecz, którą you have to care, wibrujesz, but not that much. to And this is dlatego why właśnie powinno one ci zależeć, specific ale nie aż thing tak on a bardzo. specific time frame is Dlatego jedna not określona the rzecz w ideal określonym way czasie to send out a nie jest vibration. idealnym sposobem, aby wysłać But rather, wibrację. Lepiej A jest more general vibration wysłać of how you want to bardziej feel, generalną wibrację, jak and a chcesz się knowledge czuć. that I there are wiedza, że things są rzeczy outside the poza radar twoim screen that you don't ekranem know radaru, o about których that are jeszcze probably nie much wiesz, better off for you than what you które even są consider and see prawdopodobnie with your own lepsze two dla eyes. ciebie, ale których nie rozważasz, dlatego że nie widzisz ich swoimi So, oczami. if I'm dealing with a Więc jeśli person, mam do I czynienia want z this person osobą to invest in my i chcę, company. żeby ta osoba zainwestowała w moją Well, do I firmę, want this person to to invest czy in my ja chcę, company? żeby ta osoba zainwestowała w Or do moją I want firmę, investment czy into ja my chcę company? inwestycji w moją firmę? And do I really want investment into my I czy company? ja tak naprawdę chcę Or inwestycji do I w want moją my firmę? company to grow Czy and ja chcę, prosper? aby moja firma rosła i Do you understand? prosperowała, You may rozumiesz? think Być może that you myślisz, need że this potrzebujesz, guy aby to ten give you gość investment into your zainwestował w company. twoją firmę, Otherwise, everything's going to crumble. bo That's inaczej the wszystko wrong się thought process. rozpadnie. To jest zły proces myślowy. Maybe you need investment, but you may think Może potrzebujesz you inwestycji, need może investment myślisz, że into your company potrzebujesz for it to grow inwestycji and w twojej prosper and firmie, you aby be rosła i ultimately successful. prosperowała, aby odnieść But maybe that's ostateczny not true. sukces. Ale może to nie jest prawda. So what you ultimately want is you Może want your ostatecznie company to, to czego grow and chcesz, to prosper so you chcesz, can be aby twoja ultimately successful, firma but rosła i that's not prosperowała. true. A być może What nawet you to nie really jest want prawda. is for you To, co naprawdę chcesz, to dla to feel ciebie, powerful abyś ty czuł się and potężny successful i
i odnoszący sukcesy. And feel that you've achieved something and become ultimately I wealthy. chcesz czuć, That's what coś you really osiągnął i want. You ostatecznie don't want stał się this guy to zamożny. give you investment. To You jest coś, think co that's naprawdę the chcesz. Ty nie method chcesz, żeby ten gość to get zainwestował. you Ty myślisz, że to jest to metoda, the ultimate aby dostać się do objective, ostatecznego celu, which is you want to feel powerful, feel that you've którym achieved something jest. and Chcesz become czuć się wealthy. potężny, chcesz czuć, jakbyś That's what you osiągnął want. coś i You chcesz think być you want zamożny. this guy to Ty give you an myślisz, że investment. chcesz, aby ten gość zainwestował. That's not what you want. Ale So to when nie you're jest to, vibrating, czego I want chcesz. this guy to give me an Więc ktoś investment. wibruje. Ja chcę, aby ten That's gość really not zainwestował. it. So when you actually To look naprawdę at nie what jest you to. want, Więc naprawdę spojrzysz na to, it's czego much chcesz. better To to jest dużo say, lepiej what powiedzieć. do I really want here? Czego Do I want naprawdę this chcę? guy to give me an investment? Czy ja No, chcę, I aby ten think gość this is zainwestował? what's Nie, ja needed. myślę, że to jest to, co jest Guess wymagane. what? Gang, Zgadnij. you ain't that smart. Nie jesteś taki mądry. This is why you can't To assume dlatego nie możesz things that happen or zakładać, don't że happen rzeczy, are good które or się bad. dzieją albo które się nie dzieją, są złe lub dobre. Because you have to really go, Bo what do you musisz ultimately want naprawdę here? zastanowić się, And czego let ty the ostatecznie universe tu chcesz. use the I best method pozwolić, to aby get you to wszechświat where you użył want to go. najlepszej So in this metody, example, abyś dostał you się don't tam, want gdzie chcesz dojść. Więc w tym przykładzie ty nie chcesz, you don't powiedzmy, want this guy to give dla you an przykładu, ty investment. nie chcesz, aby ten gość You don't want zainwestował, investment. You don't nie want your chcesz company to inwestycji, prosper. ty nie What you're chcesz, really aby twoja looking for is you firma want to rosła i feel, prosperowała. To, czego naprawdę you know, that szukasz, you've to achieved something, ty that you've chcesz created czuć się something tak, and jakbyś become coś wealthy. stworzył, jakbyś coś So osiągnął i focus stał on się that wtedy zamożny. without the Więc skup się na tym, specifics. bez Because the dokładności. method and the way Bo that you think metoda i that's going sposób, to w jaki happen ty probably myślisz, is że to się not the wydarzy, to method prawdopodobnie that nie jest is best metoda, and the way it will która work jest out anyway. najlepsza i która So don't zadziała even dla ciebie focus on tak czy it. siak, Does this więc make nie sense? skupiaj się na tym nawet, czy to ma sens. If you think I want this Jeśli guy myślisz, to że buy ja my chcę, aby house, ten no. gość kupił You may mój think, well, I dom, want nie. somebody to buy my Ty house. być może myślisz, No. że kto chce, aby ktokolwiek kupił You may mój say, dom. Nie. Well, yeah, I want Możesz to sell powiedzieć, my tak, house. chcę sprzedać swój Well, dom. why do you want to sell your house? Ale dlaczego So I chcesz can have enough money sprzedać so I swój can dom? buy a new house. Aby miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić nowy dom. So what you want is you want Więc to buy a to, new czego ty house. chcesz, to ty chcesz kupić You nowy think dom. the method Ty that will myślisz, get że you to buy a new metoda, house która is to sell doprowadzi your cię do existing kupna house. nowego domu, to Well, sprzedaż maybe that's twojego not the obecnego right thing. domu, Maybe ale it's być not może the to nie jest right właściwa time. rzecz. Może to nie jest właściwy czas. Maybe the market's going to change in 6 months that Może you don't rynek know zmieni about. się w 6 miesięcy, a And ty it'll be o much tym better nie if you wiesz. don't sell the house now. Być może będzie lepiej, gdybyś And teraz that nie sprzedawał maybe there's going to swojego be a domu. great new house I that's być going to może be będzie given to you at a świetny dom, spectacular deal, and you can rent this na house out który and have a będziesz miał fantastic spektakularną investment. You transakcję, understand? a You don't będziesz know do the tego method. czasu mógł go wynająć i będziesz miał świetną So it's much inwestycję. better Ty to nie be znasz general metody. with your riches, and Jest it's dużo much lepiej better to really, powiedzieć. when you're thinking about what you want, ask Generalnie, yourself, gdy why myślisz do I o tym, really czego want this? chcesz, to What's the, zapytaj się, why do dlaczego I ja think I naprawdę want tego this? chcę? Dlaczego ja And myślę, że ja keep going tego up the chcę? line I poruszaj się and dalej go, w tej linii. okay, why do I want I this? powiedz, ale dlaczego ja myślę, że tego chcę? Because maybe, you know, why do I want this watch? Dlaczego ja chcę ten zegarek? Because that's the watch I want. Bo to jest zegarek, Fine, and którego why do chcę, you want that okej. watch? Because I think Ale it looks dlaczego chcesz gorgeous. ten zegarek? Bo wygląda Fine, and fantastycznie. and what feeling are you going to get when you put the watch I on? jakie Well, uczucie it goes with dostaniesz, my gdy go clothes, założysz? and it On looks pasuje do gorgeous, moich and it's ubrań, totally wygląda unique. świetnie, jest and totalnie unikatowy. I just like the way it I looks, po and of course prostu I like lubię the to, way jak people wygląda. will I react when lubię, they jak see ludzie it. zareagują, gdy go zobaczą. Okay? Okej? So it's not a watch you Więc even to tak want. naprawdę nie What you zegarek, want którego is chcesz. To, czego ty something chcesz, to jest coś, that makes people co sprawi, look at you że as ludzie very spojrzą unique na and ciebie special and maybe jak na kogoś, kto jest have money, unikatowy i specjalny. Kogoś, kto ma and you pieniądze. want to feel good. I chcesz się czuć dobrze. Do you understand? Rozumiesz? It isn't that particular watch. To It nie isn't jest even ten a watch at określony all. zegarek. It To nie isn't, jest w ogóle even a piece zegarek. of jewelry. To nie jest nawet So kawałek when you start biżuterii. moving up the line and Więc start gdy zaczniesz focusing on this, poruszać się tą life linią i becomes skupiać much się na easier tym, to because you're życie stanie letting się the łatwiejsze, dlatego universe że provide pozwalasz, for you aby the wszechświat best things instead dostarczył of ci what you najlepszych think. rzeczy zamiast tych, o których ty Now there is myślisz. nothing wrong with saying I Nie want ma that nic particular złego w tym, watch że because that's the mówisz, watch I want. Ja chcę But ten if you zegarek, lighten bo to jest up a little zegarek, bit którego chcę, and let the ale universe jeśli provide for połączysz you, to life is trochę i much pozwolisz, aby easier. wszechświat dostarczył ci najlepszych Does this rzeczy, make to będzie sense? dużo, dużo łatwiejsze. And I can tell you not only easier but better to ma because you get sens? better stuff. Nie tylko Because what łatwiejsze, you ale think is lepsze, the dlatego best, że dostaniesz what you lepsze think is rzeczy, the bo to, best co ty method, myślisz, że jest almost najlepsze, ultimately always to isn't. niemal zawsze ostatecznie nie jest. Which is why I'll tell you a little secret. To dlatego When powiem you wam start mały wanting sekret, things and you get że them, gdy most people zaczniecie think pragnąć this is not rzeczy i zaczniecie je what I thought dostawać, it to would be. większość ludzi zacznie mówić, But że to when nie you let jest the to, co universe ja give you myślałem, że things, będzie, ale gdy because pozwolisz, you're żeby going wszechświat dawał ultimately ci higher on the ladder, rzeczy,
bo tak naprawdę będziesz poruszał się wyżej na drabinie. Będziesz się czuł lepiej a propos tego. Yes? Tak? Good. Dobrze. Question. Pytanie. Talk more about the importance Powiedz of writing things więcej down. o wadze zapisywania I can just rzeczy. tell you this. Mogę You powiedzieć should wam have tylko to. Powinniście always mieć lots of zawsze paper, white paper, dużo białego white papieru, paper, białego papieru, pens with blue ink. długopisy z niebieskim atramentem. Write things down. Zapisujcie rzeczy. Write your goals Zapisujcie down. Write your swoje wishes cele, down. Write zapisujcie your swoje dreams życzenia, down. zapisujcie swoje marzenia, Write things zapisujcie down. rzeczy.
Magiczne rzeczy się wydarzają, gdy bierzesz myśl i ułożysz ją na papierze w słowach. Nie mogę teraz spędzić całego tutaj wykładu nad tym tematem, ale chodzi o to, że jeśli zapisujesz rzeczy na komputerze, to kompletnie tracisz najlepszą możliwość kreacji, dlatego że twój mózg wysyła wibrację dużo silniejszą, z dużo większą intensywnością i jasnością. Gdy bierzesz swoje pragnienie i zapisujesz je, to, czego chcesz, bo nadajesz całą swoją strukturą DNA to uczucie. Przez kinetykę pisania jest ponad 10 000 różnych ruchów, gdy poruszasz ręką i piszesz, więc ścieżki neuronowe zaczynają rosnąć, czujesz się lepiej i pamiętasz informacje lepiej. Skupiasz się na informacji. Masz lepszą jasność informacji podczas zapisywania niż poprzez wstukiwanie tych rzeczy do komputera. Więc zapisujcie rzeczy. Duży klucz. Pytanie. Jak możesz przewidzieć przyszłość z tym? No więc przewidujesz przyszłość dlatego, że ty tworzysz przyszłość. Tak właśnie przewidujesz przyszłość. Przewidywanie przyszłości jest niczym więcej niż tworzeniem przyszłości. Ludzie zawsze przychodzą do mnie i mówią, masz niesamowitą umiejętność przewidywania przyszłości. Ja zawsze się uśmiecham i mówię, faktem jest to, że ja tworzę przyszłość. Ja wiem, co się wydarzy, dlatego że ja to tworzę. Będziesz w stanie przewidywać przyszłość, dlatego że będziesz tworzył jutro. Co się wydarzy za miesiąc? Stworzysz to. Bo używając tej techniki, tworzysz przyszłość. I gdy będziesz używał tej techniki i czuł się dobrze, to co się wydarzy, gdy rzeczy będą się zbliżać do twojego radaru, to będziesz mógł je poczuć i będziesz wiedział, co się wydarzy, bo stworzyłeś to, a teraz czujesz, że to się pojawia, bo twoje oczekiwanie wzrasta, a tak naprawdę to, gdy twoje oczekiwanie wzrasta, to się zbliża. To jest oczekiwanie właśnie, które sprawia, że to nadchodzi. A gdy czujesz się źle a propos czegoś, to wiesz o tym, że to się oddala. Albo to oznacza, że coś, czego nie chcesz, wydarzy się, bo czujesz się źle. Twoje uczucia są twoim systemem naprowadzania, twoim wskaźnikiem, twoim przewidywaczem, twoim termometrem, twoim licznikiem Geigera. Możesz przejść przez życie i przeczuć całą swoją drogę przez życie, bo wiesz, że czujesz się dobrze, więc tylko dobre rzeczy będą się wydarzać i będzie wszystko okej. A gdy coś się wydarzy, co wydaje ci się, że nie jest dobre, to wiedz, że to jest dobre. Tak naprawdę to będzie dużo lepiej niż dobrze. A rzeczy, które wydają ci się najgorsze, to wiedz, że one są najlepsze. Bo to oznacza, że coś wielkiego się zmienia. Coś wielkiego się dzieje. I to jest tuż za rogiem. A gdy coś się dzieje, co myślisz, że nie jest dobre, to po prostu wiedz. Po prostu wiedz to, że teraz masz najlepszą możliwość, aby sprecyzować dokładnie to, czego chcesz. I stworzyć transmisję ze swojego mózgu z większą mocą i z większą intensywnością niż kiedykolwiek indziej. I to pojawi się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. To będzie miało większe magnetyczne przyciąganie niż kiedykolwiek wcześniej. I to jest przewidywanie przyszłości. Pytanie. Powiedz więcej o czasie. Jak szybko te rzeczy się pojawią? Odpowiedź brzmi, że to jest kompletnie bez znaczenia. Jeśli chcesz nowy samochód, chcesz wydostać się z długów, to kiedy to się pojawi? Odpowiedź brzmi, że to nie ma znaczenia, kiedy to się pojawi. Kiedy dostanę moją drugą połówkę, na którą całe życie czekam. Byłem singlem przez tak długo, miałem różne relacje, ale nigdy nie znalazłem drugiej połówki. Kiedy znajdę drugą połówkę? Odpowiedź brzmi, gdy zaczniesz definiować i widzieć swoją drugą połówkę. To pojawi się w odpowiednim czasie. Dlaczego? To nie jest odpowiedni czas. Teraz pamiętaj, gdy student jest gotowy, to pojawi się nauczyciel. Być może musisz przejść przez kilka relacji, kilka związków i doświadczyć kilka rzeczy, których nie chcesz, zanim będziesz mógł kompletnie sprecyzować to, czego chcesz. A gdy kompletnie sprecyzujesz to, czego chcesz i wyślesz tą wibrację i oczekiwanie i czucie się dobrze a propos myślenia o tym,
nawet jeśli tej osoby tam nie ma. Gdy czujesz się taki szczęśliwy, że jesteś sam, wiedząc, że druga połówka pojawi się w odpowiednim momencie w twoim życiu, to idziesz przez życie kompletnie zadowolony, sam, bo wiesz, że druga połówka nadchodzi. Gwiazdka jest jutro. Nie wiesz, kiedy jest to jutro dla drugiej połówki, ale wiesz, że ona tam jest. Gdy dojdziesz do tego punktu, to druga połówka się pojawi. A w międzyczasie ciesz się procesem. Po prostu wiedz, że wszystko zadziała dobrze i wydarzy się szybciej. Nie możesz łapać się na czasie, myśląc, że ty wierzysz, że to jest najlepszy czas. Bo naprawdę ja chcę jej teraz. To, co ty robisz, to czujesz się źle, bo skupiasz się na braku tego, co chcesz. Więc nigdy tego nie dostaniesz. Rozumiesz? Troszcz się, ale nie aż tak bardzo. Nie możesz wkładać tak dużo uwagi w rzeczy, których nie chcesz. To jest duża porażka. A jakie są porażki tej techniki? Jeśli zapytacie, jak sprawić, aby wszystkie twoje marzenia się spełniły, by ci robić i mieć cokolwiek zechcesz. Będziemy mówić o pieniądzach przez resztę dnia, ale ta technika to jest 99% pieniędzy. Dlatego, że to się stosuje również do pieniędzy. Ale bez względu na to, co chcesz, to oto są kroki, jeszcze raz. Oto są rzeczy, które powstrzymują to przed działaniem. Musisz zdefiniować dokładnie to, czego chcesz, być dokładnym, generalnym albo czuć się dobrze. I jasno zdefiniuj to, czego chcesz, a gdy zdefiniujesz to, czego chcesz, to upewnij się, że czy chcesz, aby ten gość zainwestował, czy chcesz inwestycji, czy chcesz, aby twój biznes działał, czy to, czego naprawdę chcesz, to chcesz mieć uczucie osiągnięcia, że stworzyłeś coś, co działa i chcesz być zamożny i szanowany. To jest to, czego chcesz. Nie wiesz się, mówiąc, że przez tą firmę albo przez inwestycję tego gościa. To ostatecznie nie jest to. Ty myślisz, że to jest metoda. Więc zdefiniuj to, czego chcesz. Ale zdefiniuj to w ten sposób, z tak dużą wolnością i elastycznością. I opcjami, jakie Wszechświat zaprezentuje ci. To właśnie tak definiujesz swój cel i to wszystko chodzi o uczucie. Pomyśl o tym, czego chcesz, a gdy myślisz o tym, czego chcesz, to musisz czuć się dobrze podczas myślenia o tym, bo inaczej to mówię ci, że myślisz o braku tego i myślisz o wszystkich powodach, dla których to prawdopodobnie się nie pojawi i wątpisz i twój poziom wiary jest niski. Więc musisz skupić się na tym, czego chcesz i skup się i czuć się dobrze a propos tego. Bez żadnych ograniczeń czasowych. Najlepsza emocja to jest oczekiwanie. Tak jak to by była gwiazdka, że to już jest w pudełku, widziałeś pudełko, ono jest pod choinką i gdy nadejdzie gwiazdka, to już tam będzie czekało na ciebie. Zaczynasz czuć to i oczekiwać tego, tak jak już byś to osiągnął. I tak jak już byś to miał. Tak jak to by już było i już cieszysz się tym w tym momencie. Jeśli jesteś właśnie w tym punkcie i robisz to, a propos w tej sekundzie, gdy słuchasz mnie, jeśli masz coś, czego chcesz i robisz to wysyłasz strumień wibracji tego, co chcesz, z oczekiwaniem, tak jak to już by było tutaj. I to wtedy zacznie pędzić w twoim kierunku. To, czego ty chcesz, chce ciebie. Ale jeśli myślisz o tej myśli, czego chcesz, i jesteś kompletnie niejasny a propos tego, co chcesz, to oznacza, że twój strumień jest bardzo słaby. Jeśli jesteś jasny a propos tego, co chcesz, ale nie czujesz się tak dobrze i masz wątpliwości, to oznacza, że skupiasz się na braku tego i skupiasz się na lęku, że tego nie dostaniesz i na tym, że tego nie masz i że nie wiesz, jak to dostaniesz. I to jest właśnie wątpliwość, która zatrzymuje cały proces przed działaniem. Czy to ma sens? Możesz mieć, być albo robić wszystko i cokolwiek pragniesz. To jest dla ciebie dostępne. To jest tuż przed tobą. To jest technika, która musi być aktywowana przez ciebie, bo początkowo każdy z was ma dużą kulę negatywnej energii i wszyscy macie negatywne schematy myślenia.
Ustaliliście wiele ścieżek neuronowych w swoim mózgu, które nie działają na waszą korzyść. One nie tworzą tego, co chcecie. One dają wam w życiu to, czego nie chcecie. Wszystko w twoim życiu ty stworzyłeś swoimi własnymi myślami, nie swoim działaniem. Najpierw stworzyłeś to swoimi myślami. Stworzyliście wszystko w swoim życiu, swoim myśleniem. To jest fakt. Więc możesz stworzyć wszystko i cokolwiek w swoim życiu. I powiem to jeszcze raz, stworzyłeś wszystko w twoim życiu w tym momencie, swoim myśleniem. Czy chcesz wszystkiego w swoim życiu? Czy lubisz wszystko w swoim życiu? Stworzyłeś to. Co oznacza, że możesz stworzyć wszystko, czego pragniesz w przyszłości. Tworzysz wszystko tak czy siak, nic nie dzieje się przypadkowo. Wszystko, co ci się wydarzy przez resztę twojego życia, ty to stworzysz swoimi własnymi myślami. To, czy lubisz to, czy nie, to jest to, na czym się skupiasz. Czegokolwiek naprawdę chcesz, dostaniesz. I czegokolwiek naprawdę nie chcesz, to również to dostaniesz. Bo jeśli myślisz, że naprawdę czegoś chcesz, to problem, jaki ma większość ludzi, gdy czegoś naprawdę chce, to jest taki, że ich skupienie jest tak naprawdę na braku tego, na tym, że tego nie mają. Więc tworzą więcej braku. A skąd wiemy, czy skupiasz się na braku, czy skupiasz się na oczekiwaniu dostania tego, jak się czujesz, gdy myślisz o tym? Jeśli czujesz się dobrze, to myślisz o dostawaniu tego, a jeśli się czujesz źle, to myślisz o braku tego. I zatrzymujesz siebie przed dostaniem tego. Tak właśnie to działa. Więc musisz zawsze monitorować swoje uczucia. Uczucia są kluczem i są najważniejsze. Ta technika zadziałała na wszystko i cokolwiek w twoim życiu. Jeśli chcesz mieć związek, jeśli chcesz mieć lepszy związek, jeśli chcesz mieć lepsze relacje z dziećmi, z przyjaciółmi, z rodziną, jeśli chcesz mieć lepszą pracę, więcej pieniędzy, lepsze zdrowie, to również działa na fizyczne ciało tak samo. Fizyczne zdrowie, waga, energia, wszystko, co ma związek z fizycznością, szczęśliwe rzeczy, które ci się przytrafiają, wszystkie fizyczne rzeczy, których mógłbyś chcieć, samoloty, biżuteria, samochody, pieniądze, wydostanie się z długu, więcej spełnienia, nauczenie się, jakieś umiejętności, cokolwiek chcesz być albo mieć. I wiesz, do czego to się sprowadza na koniec dnia? Bo my mówimy teraz dużo o rzeczach. Nic z tych rzeczy się nie liczy. Bo gdy naprawdę zaczniesz robić tę technikę i uświadomisz sobie, że możesz stworzyć wszystko i cokolwiek chcesz w twoim życiu, to sprowadza się wszystko do tego, jak się czujesz. Kogo to obchodzi, że masz 4 Rolls Royce'y, prywatny samolot, mega jacht i prywatną wyspę na Karaibach. Jeśli masz depresję, jeśli masz raka i nie rozmawiasz już ze swoimi dziećmi. Kogo obchodzą wszystkie te rzeczy? Te rzeczy naprawdę się nie liczą. To, co liczy się naprawdę, to to, jak się czujesz, gdy budzisz się rano, z uśmiechem na twarzy, mówiąc, co za fantastyczny dzień, nawet jeśli leje deszcz. Żyję na tej planecie i cieszę się swoim życiem. To jest tak jak wizyta w parku rozrywki. Każdy dzień to jest inna przejażdżka. I to może być roller coaster. Ale jakie to jest ekscytujące. Widzisz, życie jest jak roller coaster. Gdy spadasz i krzyczysz, wiesz, że nie umrzesz. Gdy coś złego się dzieje w twoim życiu, to po prostu wyobraź sobie, że to jest roller coaster, który zjeżdża w dół. Możesz krzyczeć, ale od razu wrzucić duży uśmiech na twarz i powiedz, wow, co za doświadczenie teraz będę miał. Nie wiem, co się z tego okaże, ale to wszystko wyjdzie na dobre. Okaże się dobrze. Będziesz naenergetyzowany przez całe to wyzwanie i przez całą tą przygodę, którą jest życie. Możesz być, mieć albo robić cokolwiek i wszystko, co chcesz. Pamiętaj, stajesz się tym, o czym myślisz. Dostajesz to, o czym myślisz przez większość czasu. Jeśli myślisz o tym, czego chcesz, czujesz się dobrze. Jeśli myślisz o tym, czego nie chcesz, to będziesz czuł się źle.
Ale w dwóch przypadkach, w obu przypadkach dostajesz to, o czym myślisz. Jeśli myślisz o tym, czego nie chcesz, albo o braku tego, to dostaniesz więcej tego. Gdy czujesz się parszywie, to dostajesz więcej tego, na czym się skupiasz. Dostajesz to, o czym myślisz przez większość czasu. Gdy myślisz o tym, czego chcesz, to czujesz się dobrze. A gdy myślisz o braku tego, co chcesz, albo gdy myślisz o tym, co nie chcesz, aby się wydarzyło, to czujesz się źle. Więc jeśli czujesz się źle przez cały czas, to oznacza, że wibrujesz i nadajesz to, czego nie chcesz. Więc jeśli czujesz się źle przez cały czas, to zgadnij. Myślisz o rzeczach, których nie chcesz i dostajesz to, o czym myślisz przez większość czasu. To dlatego powiedziałem. I powiem to jeszcze raz. Numer jeden. Cel to czuć się dobrze przez cały czas. Bo jeśli czujesz się dobrze przez cały czas, to im lepiej się czujesz, to będzie oznaczać, że lepsze są twoje myśli. To oznacza, że wibracja, która wylatuje, jest o tym, czego chcesz. Jeśli czujesz się dobrze przez cały czas, to oznacza, że wibrujesz to, czego chcesz. To oznacza, że myślisz to o tym, czego chcesz przez większość czasu. Rozumiecie, kiedy jest proste? Po prostu czujcie się dobrze przez cały dzień. Śmiej się, śpiewaj, czuj się świetnie przez cały dzień. Jeśli zrobisz to, to oznacza, że myślisz o swoich pragnieniach, wierząc, że je dostaniesz. Jeśli czujesz się dobrze przez cały dzień, to oznacza, że skupiasz się i myślisz o rzeczach, które chcesz i wierzysz, że je dostaniesz. A jeśli to ma miejsce, to zgadnij, dostaniesz je. Dostaniesz to, o czym myślisz przez większość czasu. Więc procedura jest taka prosta. To jest czuj się dobrze przez cały dzień. Bo jeśli śmiejesz się i śpiewasz i czujesz się dobrze przez cały dzień i myślisz o tym, czego chcesz przez większość czasu. Jeśli czujesz się źle przez większość czasu, to oznacza, że skupiasz się na tym, czego nie chcesz i myślisz o braku rzeczy. I dostaniesz więcej tych rzeczy. To oznacza, że myślisz o tym przez większość czasu i to jest coś, co dostaniesz. Czy to ma sens? Dobrze. Zróbmy sobie przerwę. Dla tych z was, którzy słuchają na płycie, wrócimy za kilka minut.